Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej, już można powiedzieć, że serii odnośnie WOT Classic, tym razem druga część World of Tanks i poradniki, tak jak obiecałem, między innymi sprawdzanie bitew historycznych, ale najpierw coś ciekawszego, czyli usuwanie czołgów, które być nie powinny, modyfikacja bezpośrednio gry. Chodzimy tam, gdzie mamy zainstalowane, ja mam tutaj. Właściwie, żeby we właściwy wejść, to tak powinienem zrobić. O, już mamy. Wchodzimy tutaj. DLC, czyli jakby dodatek. Panzer War. Tu są save'y. Mówiłem, że przy aktualizacji właśnie trzeba je skopiować w bezpieczne miejsce. Ale nie o to chodzi. Musi to być mods. Tu mamy właśnie czołgi różnego rodzaju. I te, które nam nie pasują, można usunąć, ale aby sobie ścieżki nie zablokować, to najlepiej już po przejściu. Dopiero po zdobyciu tych czołgów można je usunąć. IS-8 mi nie kolidował, dopiero gdzieś w 13-14 roku został dodany, więc go tu nie ma. Mogę pokazać, jak to wygląda. Jakoś tak, nie modyfikowałem tego. Nawet nie wiem, co by się tu wyświetliło. No, w miarę proste. Jak ktoś się zna, może modyfikować. Mogę jeszcze pokazać, że tak jest. Może nawet tutaj. O właśnie. To są save'y. Nadpisuję je, kopiując. I to są mody. Usuwam czołgi amerykańskie, których jeszcze moim zdaniem by się powinno. Zawsze można je przywrócić. Czołgi jakieś tam premium. I między innymi jest też tutaj IS-8, a przynajmniej powinien być. A jest, całkowicie go nie usunąłem. Tu jest 1.3. 1 to jest wersja, no może jeszcze pokażę, na tym właściwym. W przypadku czołgu bardziej rozwiniętego. KWK. Właśnie jeden to jest wersja podstawowa, druga wersja średnia, z czymś tam ulepszonym, jednym czy wieloma modułami, i trzecia, najlepsza ze wszystkimi najlepszymi modułami. I tu właśnie można modyfikować jak się chce. Mapy są inne, ale tego nie ruszałem, tylko te najważniejsze rzeczy. Tak jak wiedziałem, na szczęście się udało. Są też bezpośrednio wykluczenia, chyba nawet przy każdej bitwie pojazdów, tak zwana banlista przy losowaniu. Ale to jeszcze wam pokażę w kolejnej części, ponieważ tym się właśnie zajmiemy. Mogliście nie zrozumieć, jak to się usuwa, bo tak właśnie okrężnie mówiłem, analizowałem nagranie i właśnie trzeba to powtórzyć. No po prostu wystarczy zaznaczyć jakiś tam pojazd. Akurat nie polecam wam KWK, ale na przykład jedna, czy tam wszystkie wersje, jak już przejdziecie, czy jak nie będziecie szli tą ścieżką, tylko jakąś inną, zawsze można wrócić później. To się robi coś takiego, chociaż tu jeszcze jakiś jeden CKW3, no to na luksie pokażę. O tak, bierze się i się nie klika usuń, tylko przenieść do jakiegoś innego folderu, już tego tu nie ma, a jak zostanie, to się z tego folderu usuwa, trzyma na innym, no ale warto to mieć, jakby trzeba było przywrócić, aby działało, jakby się coś zepsuło, warto to robić, więc nic prostszego. Zmiana lokalizacji, takie pośrednie usunięcie i później przywrócenie, jak byłoby to potrzebne. To nie waży dużo. Na przykład, nie wiem, tyle tych czołgów waży. O, to trochę waży, 1,71. No ale tak się czasami zdarza, że można modyfikować, no to musi właśnie więcej ważyć.
A zaraz przechodzimy do zmian bezpośrednio w grze i modyfikacji. No i właśnie już jesteśmy w grze. Przechodzimy właśnie, klikamy bitwa, ale nie tym czołgiem, tylko takim, którego mam. Na przykład tym dajmy na to. Jest bitwa i tu się wybiera tryb. Tu jest lista zablokowanych banlista, gdzie się usuwa różne czołgi. Nie wiadomo dlaczego tu są takie, których być nie powinno. Tu jest suwak. Nas interesują te, które są tutaj. Ja tu nic nie ruszałem, nie chciałem problemów robić. A właśnie te, które się usunie z plików gry, już tu nie są do wyboru. No, najważniejszy jest tryb bitwa historyczna, są też inne właśnie domyślne losowa. Więc wybieramy historyczna. Tu można, na razie tak jak wcześniej, tworzyć bitwy bez limitów. O, ja tu mam na przykład taką wybraną. Z jednej strony jest 7, KW3, 2 razy KV, T50-52, T50 razy 2, T46 razy 3, D26, razy 2 i 2 razy MS1, nawet więcej. Są też fałki niemieckie. Typowa bitwa historyczna, ale tu nie trzeba akurat przestrzegać nacji. To nie jest taka typowa bitwa nacyjna. Co trzeba, żeby stworzyć taką bitwę? Trzeba kliknąć stwórz bitwę i wybieramy to nazwa bitwy. Nic nie zmieniam. Wyszukujemy czołgi, drużyna A, drużyna B. Najpierw jedna. Niech będzie KV. Nie ma dlaczego. O, tutaj właśnie trzeba ruszać pokrętłem, no i przed KW1S. Tu jak klikniemy, to widać, no tu się podświetla, że to jest maksymalnie rozwinięty pojazd. Można go dodać na przykład. Dodaj pojazd do drużyny, tak się robi. A jak chcemy do drugiej, no to drużyna B. I tak samo. Możemy również inne czołgi dodawać, nie trzeba kolejności. Przestrzegać to się ułoży. I normalnie tutaj bitwa losowa jest po 7, tu można po 15 czy nawet więcej. W sumie obu drużyn. Nie testowałem, czy więcej niż 15 na 15 można. Ale tyle to na pewno tak. A nie będę się tu silił na jakieś wymagające coś. Nie musi być równa liczba, a lepiej właśnie, żeby 15 nie przekroczyło. Jednym czołgiem z tych trzeba być, więc trzeba uważać. Więc jak ja tu mam kawuka takiego średnio rozwiniętego, no to też dobrze by było właśnie takiego dać. Trzeba zobaczyć. Ten jest zwykły, one są tu po kolei, więc ten powinien być lepszym. Dać do drużyny tego, dać do drużyny tego, nie się zmieniają. A właśnie, tu przecież widać. Tu jest pierwsze rozwinięcie podstawowe, tu jest drugie rozwinięcie lepszy i trzecie, czyli najlepszy. Mówiłem wam, jak to wygląda z perspektywy plików gry. Może by trochę pousuwać, żeby za dużo nie było. O, teraz przesadziłem w drugą stronę. Dużo nie będzie, teraz drużyna B. No i można od razu zobaczyć, czy więcej niż 15 na 15 się da. Pierwszej drużyny damy sporo. A to druga się zwiększa. No to niech będzie. To taki test. Jak się nie uda, po prostu się usunie. Jeszcze raz się zobaczy, ale chyba jest więcej niż 15.
No, raczej tak. Zresztą to można zobaczyć. I można by stworzyć, jeżeli się nic tu nie wyrzuci. To właściwie tyle. A co to jest? A to chyba według tierów jest szukanie. Możliwe. Albo i nie. Teraz się klikna Create. Tu właśnie coś takiego się stworzyło. W plikach gry również. Te dwa pliki właśnie tam operują tym. To jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ jeżeli się dobrze zrobi, no normalnie po prostu, bez żadnych udziwnień, to tak jak w bitwie losowej, tu akurat się gra nie wyrzuca. Może pierwszym razem, w co wątpię, chyba mi się nie zdarzyło, ale kolejnym nie, gdyż to już jest nie losowo, a z konkretnego schematu. I się klika wtedy na to, tu normalnie mamy coś takiego, się to albo to, co stworzyliśmy, klika, oraz odkliknę to dokładnie, tu się załączy. I teraz drużyna, wybieramy jaką drużyną jesteśmy. To drużyna A. Czołg KW bez zmian. Jeżeli ten czołg, który wybraliśmy tutaj widać nie jest tym, no to wybiera nam właściwy ten, który mamy w garażu już odkryty. I mapa, bardzo ważna, żeby się nie wyrzuciło. Himmelsdorf lub kopalnie. Himmelsdorf jest ciemny, więc się wybierze kopalnię. I chwila prawdy. Stwórz bitwę. Na początku trochę może to trwać. A nie, już stworzona jest to. Kantel. Join. Klikamy. Dołącz do bitwy. Jeżeli nie, to znaczy, że za dużo czołgów jest. Mi się wydaje, że 30 na 30 to się uda. Już tak szybko by zrobiło. A tu bez limitu. No i widzicie, bitwa została stworzona. Jak widać, jest wszystko, co powinno być. Tutaj może mnie zagłuszać ze względu, że ja tu dostosowałem do innych wymagań. No, omówimy sobie także jeszcze... No, wyjdziemy z tej bitwy. W każdej chwili można wyjść. Bo jak nawet nie zostaliśmy zniszczeni. Z tego co pamiętam, no zaryzykujemy. Exit the battle. Nic się nie stanie złego. No niestety się wstało. Ale możemy tu klikać. No to jest akurat normalne. No jakiś pojazd, który mamy, wybierzemy i tak jest. I... No to właśnie tak wygląda ta bitwa historyczna. Różnice tierów mogą być naprawdę wielkie. Można to bardzo ładnie ustawić tak jak się chce. O tu właśnie mamy ten właściwy T28. To jest T28 EF30, który mamy w obecnym wocie. Po prostu kiedyś miał takie działo F30, właśnie z penetracją 120 na podstawowej. No HEK gdzieś około 43. Na złocie 160 myślę. No i 160 obrażeń na podstawowych całej amunicji. Na złocie, na HEK 280 to średnio. No i właśnie tak to wygląda. Jeszcze nie ma dokładnie sprawdzania opcji tutaj graficznych. Chciałbym właśnie to... No nie wszystkie są tu podpisane, wyjaśnione. Mam nadzieję, że jak będzie poradnik taki pełnoprawny, no to wszystko to omówi. Jeszcze to, co dokładnie nie powiedziałem, a mogło być niejasności. Te dwie bitwy są domyślne. A tu właśnie też mamy wybierać jakiś tam czołg, coś. Nie wiem, ale to się nie bawiłem. No, nie widać, żeby to coś więcej można było wybrać. Samemu się pewnie modyfikuje, ale tutaj właśnie mamy drużynę, mamy domyślnie wybraną. Czołg też domyślnie wybrany, ale jak zmieniamy, no to tu zmieniamy, modyfikujemy sobie na inny, jaki chcemy. Tak samo tutaj. Tylko tu są wszystkie takie same. I bardzo ważne, za każdym razem trzeba wybrać mapę.
to jest z tych, które są tu podpisane, różne wersje Himmelsdorfu czy kopalni. Wybieramy je, bo w przeciwnym razie będzie crash tym razem zawsze. Nie tylko jak przy bitwie losowej czasami, więc należy to wybierać za każdym razem i jeżeli tak zrobimy, to owego crasha nie będzie nigdy. Więc należy o tym pamiętać. Od razu odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, że może być nierówna liczba czołgów w przeciwnych drużynach, z takiej samej nacji, nie trzeba innych, może być więcej niż 15 na 15, aczkolwiek limit wydaje mi się, że jest 30 na 30, dokładnie, ale możecie z tym testować. Jak wam coś się zepsuje, no to wystarczy jeszcze raz uruchomić grę. Tutaj w każdej chwili można kliknąć delete, czyli usunąć ten zapis, proszę bardzo. Zapis jest usunięty, na dysku też to widnieje i nie ma żadnego problemu. To może też można usunąć, ale wolę się z tym nie bawić i nie mieć problemów. No i tak się właśnie robi, tu pewnie jest cały suwak, jakby było tych profilów nie wiadomo ile. Można sobie wybierać, co się tam chce. A później będzie normalnie w bitwie losowej, czy to zwykłej, czy jakiejś konkretnej matchmaking plus 10, minus 10 bez żadnych tam limitów i 15 na 15 nie będzie to wtedy żadnym problemem, ale na razie w tej wersji no trzeba tak robić. No i tak jak mówiłem, ten pasek tu służy do przewijania. No i są różne tryby bitew. Mi się udało tutaj zrobić na przykład no, różne wersje, 1 przeciwko 20 kilku. Nie wiem jaki jest limit 60 czy jaki, ale wam oczywiście pokażę. I bardzo ważne jest, jeżeli tworzycie taką bitwę, tu gdzie jest powyżej 15 na 15, zaczynajcie od kopalni jako mapa podstawowa. Dzięki temu no nie będzie crasha, bo jak z Himmelsdorfem robiłem, to był problem. No i dlatego na przykład tu możemy sobie wybrać ISA takiego, tu bez zmian. Podstawową mapę wybieramy. Teraz już można Himmelsdorf, ale normalnie no trzeba jednak wybrać te kopalnie. Jest tak jakbym pokazywał, od razu wam pokażę. Bitwa czy join? Nie no, chyba dołącz. Bo bitwa to wcześniej, jak normalnie. I dopiero się przechodzi do tego. Więc niech tak będzie, niech się załaduje. Pierwsze ładowanie trwa długo, później szybko. No i widzimy, możemy się ruszać, ale nie o to chodzi, ilu przeciwników jest. Muzyka może być trochę za głośna, ale mam nadzieję, że coś mnie tam słyszycie. Zresztą widzieliście, że tam są, ale tak szybko pokażę, ilu jest przeciwników. I jeszcze kolejny test będzie. Dobrze jest wybierać takich, że na strzał mamy, czyli optymalnie na alfę. No i za głośno jest. Trochę huk, ale tak ma być. No i chciałem powiedzieć, że najlepiej jest wybierać czołgi, które są zbliżone alfą, ponieważ tu dostajemy doświadczenie tylko za pokonanie przeciwnika i nieważne czy 10 tierem pierwszy, czy 10, 10, tyle samo jest, więc to będzie oczywiście poprawione, ale na razie tak, żeby ułatwić twórcom gry funkcjonowanie, to jest tak zrobione. No więc
No, najlepiej, żeby była zabawa to tak, żeby na jeden strzał optymalnie alfa może być plus minus przecież losowanie obrażeń. Więc tak dobrze. No i zobaczymy, czy możemy tutaj zrobić jeszcze większą różnicę, czyli powyżej 30. Ja tu tak zrobiłem swoich 5 na przeciwników 30. No a tak preferuję od 3 do 7. I nie wiadomo też, czy jeżeli bym zrobił powyżej 30 na 30, czy ta 60 by nie zaważyła. Ale na razie zrobimy... No niech będzie ten is tutaj. Teraz rozwinięty czy nie rozwinięty? No chyba rozwinięty. I to będzie... No zresztą możemy stworzyć. Najpierw będzie... Może 31 na 1, a później zrobimy... No więc tu tworzymy bitwę. Gdzie tu jest ten is? L-Traktor też, ale na początku is. Jest is. Który to miał być? Chyba ten rozwinięty. Ten... Tutaj zresztą pokazuje. Tu widzicie jest taki znaczek. Kawałek fragmentu rozwiniętego pojazdu i to jest ten rozwinięty pojazd. Zwykle drugi w kolejności, no. Czyli najpierw drużyna A. Dodajemy. I później L-Traktor, niech będzie. L-Traktor. Jest jeden. No dobra, niech będzie jeden. Teraz drużyna B. Jest L-Traktor rozwinięty, no tu podstawowo. Pierwszy tier i tu dodajemy 31. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. No. I to stworzymy, klikamy stwórz. Wybieramy, to jest zawsze ten ostatni profil. Ja jestem drużyną A, jest i mapa kopalnie, bardzo ważne. Może się oczywiście nie udać, ale preferuję, że się uda, tu będzie się pewnie długo ładowało. Jakiś dźwięk był, na razie działa. No i szybko spotkamy rywali. Jak się uda, to przechodzimy dalej, do dalszych testów. No i się udało, jak widać. To teraz będziemy bardziej ambitni. Stwórz bitwę na Dalis. O, proszę, rozwinięty widać. Jego bierzemy, tylko teraz będzie trochę inaczej. L-Traktor. Teraz będzie po 31 i wtedy jeżeli jest 31, to mi się wydaje, że kolejna granica to jest 60. No można testować, próbować. Już mamy 2. 10. Dwadzieścia. 30. 31. Teraz drużyna B. 31, no może jeszcze z 1. Ilość czołgów w bitwach nie musi być równa, może być chyba minimalnie 1 przeciwko 1. Maksymalnie 1 przeciwko, no nie wiem, 60, zaraz się dowiemy. Tworzymy więc bitwę, ostatnią.
jest drużyna, a mapa to oczywiście kopalnie, później można zmienić, ale to pierwsze takie załadowanie musi być na kopalniach, jak już mówiłem. O dziwo się szybko ładuje. Jakieś tam dziwne dźwięki, no ale patrzcie, jesteśmy. Dziwnie to wygląda i tak dalej, ale... No, nawet nie jadę dalej, wiemy, że się da. Więcej to raczej nie, może gdzieś kiedyś wam powiem, jaka jest maksymalna liczba, tak z ciekawości. I się będziemy wtedy dowiadywać, gdzieś nawet w informacyjnym odcinku, bo no tu nie są duże mapy. A te to wybitnie małe Himmelsdorf i kopalnie, no jakieś malinówka, no to większa, więc wtedy można próbować większą ilość. Ale to małe. No więc się nie rozpędzimy za bardzo, no ale jak widzicie może być dużo. Wydaje mi się, że kolejna granica to jest 60 na 60. Czy już 120 pojazdów, no to bardzo dużo. Więc może być niezły obstrzał i tak dalej. Więc ciekawie. A właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o doświadczenie, to się zyskuje naprawdę dużo, ponieważ za pokonanie 30 przeciwników mamy coś około 4500 doświadczenia, a na dziesiątkę trzeba chyba 45 000. 45 000 na samą dziesiątkę. Jak to esetka, bo by była, no to by było jeszcze działo, doszłoby, ale samo odkrycie pojazdu to mamy 45 000, więc to 10 bitew raptem. Bardzo łatwo, szybko i przyjemnie, jakbyśmy tak chcieli od razu. Oczywiście kiedyś to będzie inaczej, nie wiem jak tu z zapisem konta, bo tu jest zapis plikowy, później może będzie inny. Nie wiadomo, czy się uda to przekonwertować, ale możecie próbować, więc no z tej perspektywy to jest szybko. Można właśnie to zyskać. Więc bardzo szybkie doświadczenie w takich właśnie bitwach. Można dużo zrobić i no czasami się jeździ, szuka przeciwników, ale ogółem to nie jest długie. A tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!